Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Postanowiłem nagrać ten film z racji na to, że przez ostatnie 2 lata dostaję od Was bardzo dużą ilość maili, bardzo dużą ilość różnego rodzaju zapytań i wątpliwości związanych z tematem, który jest mi szczególnie bliski, czyli z tematem Amanity muscarii. Pytacie się o to, czy grzyb ten jest trujący, czy jest jadalny, czy jest niejadalny, czy można go spożywać, jak należy go spożywać. Postaram się na miarę wiedzy i doświadczenia, które posiadam, na wszystkie te pytania, które dostawałem w ostatnim czasie, odpowiedzieć za pomocą całej serii cyklu filmów związanych właśnie z Amanitą muscarią. Amanitą muscarią, która jest grzybem tajemniczym, grzybem niezwykłym, w wielu kulturach jeszcze dzisiaj grzybem świętym i grzybem, który jak żaden inny grzyb na świecie miał ogromny wpływ na rozwój naszej kultury i naszej cywilizacji, a także postrzegania przez nas czegoś, co zwiemy duchowością. Nie będę w tym filmie skupiał się za bardzo na tym kulturowo-religijnym i ceremonialnym aspekcie związanym z Amanitą. Na ten temat jest bardzo wiele filmów, można sobie dooglądać, czy można sobie doczytać. Polecam tu znakomitą książkę pana Waldemara Borowskiego Grzybuk. Skupię się na takim bardzo praktycznym aspekcie pracy z Amanitą. W tym miejscu jedno zastrzeżenie, moi drodzy. Nikogo, ale to absolutnie nikogo nie zachęcam do żadnych eksperymentów z Amanitą, ani żadnych eksperymentów, broń Boże, z narkotykami. Warto tu zaznaczyć, że Amanita należy do grupy enteogenów, tak jak psylocybina, dimetylotryptamina, tak jak meskalina i parę innych substancji pochodzenia naturalnego, które to zostały wrzucone do jednego worka razem z narkotykami, ale z narkotykami nie mają nic wspólnego. Po pierwsze, nie posiadają potencjału uzależniającego. Po drugie, nie posiadają w sobie żadnego potencjału degradującego nasz organizm. Wręcz przeciwnie, większość z tych enteogenów są to substancje leczące nas na bardzo wielu poziomach, nie tylko fizycznym. Jedyne, co jest wspólne, to posiadają pewien potencjał tak zwany dysocjacyjny, związany z możliwością osiągania dzięki nim odmiennych stanów świadomości. Ale o ile narkotyki działają degradująco na naszą świadomość, tak jak na przykład najbardziej znany i powszechnie używany z narkotyków alkohol, o tym jak działa on na człowieka, to mniej więcej wszyscy wiemy, o tym jak się po tym narkotyku czujemy, to też mniej więcej wiemy, o tym co robi on z naszą psychiką i w jaki sposób degraduje różnego rodzaju więzi społeczne i relacje, to wiemy. Natomiast enteogeny, jak sama nazwa wskazuje, en, czyli w środku, teo, Bóg, generować, tworzyć, mają potencjał rozwijający naszą świadomość. O tym za chwilę, być może w następnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się takimi absolutnymi podstawami. Ten odcinek dedykowany jest wszystkim początkującym, wszystkim osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Amanitą, bądź zastanawiają się, czy ją rozpocząć, bądź rozpoczęli, ale z jakichś przyczyn nic tam nie działa i nie wiadomo, co dalej z tym robić.
Więc ten film nie jest zachętą do brania narkotyków, ten film nie jest nawet zachętą do tego, żeby iść do lasu i jeść muchomory. To musicie rozpoznać sami we własnym sumieniu, na podstawie dostępnej wiedzy, rzetelnych badań, których na szczęście jest dużo więcej. Mój film jedynie ma umożliwić Wam pracę z tym enteogenem, uczynić ją bezpieczną. Bo oczywiście Amanita muscaria, jak każde narzędzie, może w pewnych okolicznościach również być niebezpieczna. Dobrze, zacznijmy od samego początku. Moi drodzy, rozmawiamy o Amanicie muscarii, czyli o muchomorze czerwonym. Tak on wygląda z bliska. Proszę sobie zobaczyć. Nie wiem, czy to nam się uda ostrość troszeczkę na tego grzybka celować. Tak. Tak wygląda grzyb muchomor czerwony. Więc występuje on na całym świecie, w lasach umiarkowanych, posiada barwę od lekko pomarańczowej, tak jak ten, to nie są mocno wybarwione grzyby, aż do intensywnie czerwonej. Nie do pomylenia jest właściwie z niczym. Można go pomylić z muchomorem czerwieniejącym, ale żadnej straty dla naszego zdrowia nie będzie, dlatego że muchomor czerwieniejący jest grzybem jadalnym również. Uważa się Amanitę muscarię za grzyb trujący. W niektórych atlasach takie informacje możemy przeczytać, co jest kłamstwem. Niektórzy mówią, czy niekiedy możecie się natknąć na informację, że jest to grzyb niejadalny i tu rzeczywiście troszkę prawdy jest. Ten grzyb nieprzygotowany do spożycia rzeczywiście jest grzybem niejadalnym. Muchomor czerwony. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, bardzo ważne, żebyśmy powiedzieli sobie o paru takich rzeczach, które są absolutnym savoir vivre, czy absolutną podstawą do tego, żeby jakiekolwiek grzyby z lasu przynosić. Parę ważnych wskazań, o których muszę powiedzieć. Absolutnie, ale to absolutnie nie zrywamy żadnych grzybów, co do których nie mamy 100% pewności, jaki to grzyb. Amanitę muscarię ciężko z czymkolwiek pomylić. Niemniej jednak zdarzają się okazy na tyle słabo wybarwione, że można pomylić na przykład tego grzyba z muchomorem sromotnikowym. Moim zdaniem jest to niemożliwe, ale niektórzy mylą tego grzyba, mylą muchomora sromotnikowego na przykład z gołąbkiem bądź gąską, bądź innymi grzybami, co moim zdaniem też jest absolutnie niemożliwe, no ale niektórzy mylą. Więc takie proste zalecenie na początek. Nie zbieramy nigdy amanity, która jest słabo wybarwiona. Jeżeli grzyb jest blady, jeżeli jest jasno pomarańczowy, jeżeli widzimy, że jest na przykład do połowy biały, a tylko tutaj trochę czerwony, zostawiamy. Na wszelki wypadek zostawiamy tego grzyba. Zbieramy tylko grzyby po pierwsze rozwinięte, bo wtedy widzimy do końca, co to jest za grzyb. Po drugie wybarwione na czerwono. Można pomylić muchomora czerwonego z gołąbkiem winnym bądź gołąbkiem wymiotnym. Są to również grzyby, które są czerwone, ale jeżeli no teraz już niestety nie ma, ale jeżeli zobaczymy na tym grzybku takie fragmenty, no nazwijmy to pochwy,
czyli takiej błonki, która jest przyczepiona do tego grzyba i zwisa tutaj. O, może tutaj to będzie widać. Tu resztki takie jeszcze, bo to jest bardzo nietrwałe. Resztki takie pchewki tutaj zwisają. Jeżeli zobaczymy, że grzyb ten ma kropeczki, czyli pozostałości po tej błonce, w której był ukryty, jak był mały, no to możemy być pewni, że ma czerwoną barwę pod spodem blaszki i wyrasta z takiego jakby kokonu, to możemy być pewni, że jest to ten grzyb, którego szukamy, czyli muchomor czerwony, Amanita muscaria. Jeżeli nie macie pewności, czy to jest ten grzyb, to raczej go zostawcie albo sfotografujcie, wrzućcie na forum, prześlijcie zdjęcie. Nie warto ryzykować swojego życia i nie warto ryzykować swojego zdrowia. To tyle na początek. Już sama nazwa muchomor czy fly agaric jest nazwą nieco mylącą, bo trzeba wam wiedzieć, że tak naprawdę w kulturze naszej nie ma bardziej zakłamanego grzyba. Nazwa muchomor mogłaby wskazywać na to, że jest to grzyb, który w jakiś sposób zabija bądź truje muchy. Otóż nie. Rzeczywiście w okresie swojego dojrzewania muchomorek nasz wydziela pewną substancję wabiącą muchy. Kiedy mucha usiądzie na kapelutku i zażyje tejże substancji, którą to właśnie substancją jest kwas ibutenowy, który tutaj na powierzchni również jest obecny, usypia na 6, 8 do 12 godzin. W tym czasie grzybek obsypuje tą muchę swoimi zarodnikami, po czym mucha po takim głębokim, regenerującym śnie odlatuje dalej, roznosząc zarodniki tego grzyba po całym lesie. Może dlatego właśnie grzyb ten jest tak powszechny i skolonizował całą planetę. To, co my bierzemy za grzyba, w istocie grzybem nie jest, jest tylko zarodnikiem tego grzyba. Właściwy grzyb znajduje się pod ziemią i jest często ogromny. Podejrzewa się, że grzyb ten w pewnych miejscach oplata swoją grzybnią naprawdę ogromne terytoria. Grzyb ten pełni w przyrodzie bardzo, ale to bardzo ważną rolę i bardzo ważną funkcję, o czym trzeba pamiętać. Grzybnia amanity wchodzi w symbiozę z drzewami, najczęściej z sosnami, drzewami iglastymi, ale też brzozami, świerkami, usnuwając korzenie tego grzyba swoją grzybnią i ze względu na wybitne właściwości antybakteryjne i antywirusowe chroni niejako drzewa przed tym, aby nasze drzewka w naszym lesie pięknym nie chorowały. Jeżeli więc nawet tych grzybów z jakichś względów, niewiadomych dla mnie, ale może z jakichś względów nie lubimy, to kiedy idziemy do lasu, nie kopiemy, nie niszczymy tych grzybów, nie robimy im nic złego, dlatego że one są bardzo, ale to bardzo pożyteczne dla całego ekosystemu, są bardzo pożyteczne dla drzew. My oczywiście możemy się takim grzybem poczęstować, możemy takiego grzyba użyć, jeżeli go potrzebujemy. Las da nam go bardzo chętnie, za każdym razem, kiedy tylko głęboko za to podziękujemy i uszanujemy dar, który od lasu dostaliśmy. Cóż ten grzyb takiego zawiera, że jest takim grzybem niezwykłym i wzbudzającym tak wielką ilość kontrowersji i takiego, z jednej strony strachu przed nim, z drugiej strony ciekawości. Podstawową czynną substancją, która znajduje się w Amanicie muscarii, jest kwas ibutenowy. I ten kwas, mówiąc szczerze, nie jest substancją za specjalnie dla nas pożądaną. Powoduje, gdybyśmy zjedli teraz takiego surowego grzyba, to oczywiście się nie zatrujemy. Niemniej jednak będzie nas bolał brzuch, możemy dostać biegunki,
A przy zjedzeniu większej ilości takich grzybów możemy, a nawet ze 100% pewnością tak się stanie, zapadniemy w głęboki sen. Gdyż kwas ibutenowy ma właściwości usypiające. Usypia muchy, ale ludzi też usypia. Może to być sen, który nadejdzie nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd i raczej nie będziemy się po tym grzybku czuć za dobrze, więc surowych grzybów nie jemy. Żeby taki grzyb nadawał się do pracy i nadawał się do spożycia, musimy go wpierw ususzyć. No dobrze, tylko po co go suszyć? Co on właściwie w sobie takiego ma? I co się dzieje, kiedy takiego grzyba suszymy? Otóż, kiedy takiego grzyba zaczynamy suszyć, to zawarty w tym grzybie kwas ibutenowy przechodzi w muscymol. Wysuszony, dobrze wysuszony grzyb prawie nie zawiera już kwasu ibutenowego, a ten kwas, który zawiera, to i tak będzie w naszym żołądku przerobiony w muscymol, ale zawiera duże ilości bardzo pożytecznego i wspaniale na nasz organizm działającego muscymolu. Co to jest muscymol? Muscymol, i przeczytacie to i na Wikipedii, i we wszystkich mądrych medycznych książkach, jest silnym agonistą receptorów GABA. Konkretnie rzecz biorąc GABA-A. No dobrze, tylko co to są receptory GABA? Skoro istnieją jakieś receptory GABA, to musi istnieć też jakaś substancja GABA. Bo receptory to są takie jakby zameczki, w które ta substancja musi trafić, aby coś w naszym organizmie się zadziało. I rzeczywiście taka substancja GABA w naszym organizmie istnieje. Ona zresztą istnieje właściwie we wszystkich organizmach żywych, w jakichś tam ilościach. I substancja GABA jest to kwas Y-aminomasłowy, czyli jest jedną z najważniejszych, jednym z najważniejszych neuroprzekaźników hamujących. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Neuroprzekaźniki hamujące pełnią w naszym organizmie bardzo ważną rolę, gdyż regulują większością procesów w naszym organizmie na zasadzie wyhamowywania ich. GABA odpowiedzialna jest za to, aby utrzymywać nasz organizm w stanie równowagi i w stanie homeostazy. Czyli jeżeli nasza główka jest za mocno pobudzona, nasze neurony za bardzo się telepią, za bardzo się grzeją, wpadamy w różnego rodzaju myślowe gonitwy, nie potrafimy poradzić sobie z różnymi natręctwami, nie wiemy, gdzie jest wyłączniczek naszej głowy, nasze ciało jest napięte, to wtedy organizm wysyła sygnał do tego, że należy zacząć produkować neuroprzekaźnik hamujący GABA. Taki neuroprzekaźnik jest wtedy produkowany, receptor dostaje informację i nie będę już tłumaczył tego, jak to chemicznie wygląda. Kiedy taki receptor jest zaspokojony, kiedy ten klocuszek trafi w ten receptor, wszystkie komórki naszego ciała dostają sygnał do tego, żeby zwolnić, czyli zmniejszyć tak zwany potencjał czynnościowy. Więc jest to bardzo ważna funkcja. GABA spełnia w naszym organizmie bardzo, bardzo ważną funkcję. Pamiętać należy również to, że GABA produkowana, prekursorem GABY w naszym organizmie jest witamina B6,
której zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym mamy za mało. W związku z tym tego neuroprzekaźnika też mamy trochę za mało. Ponieważ mamy tego neuroprzekaźnika za mało, to w związku z tym popadamy w różnego rodzaju nostalgię, handry, depresje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Muscymol zawarty w tymże grzybku jest agonistą receptorów GABA. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że potrafi udawać tą właściwą GABę i działa z tymi samymi receptorami. Więc jeśli zjemy takiego grzybka, to zawarty w nim muscymol trafi dokładnie do tych samych receptorów, do których na co dzień trafia GABA. Co spowoduje? Po pierwsze, zmniejszenie potencjału czynnościowego naszych neuronów, co w sposób ewidentny nas uspokoi. Nasze mięśnie dostaną sygnał do tego, żeby się rozluźniły, ale co najważniejsze, nasze komórki dostaną sygnał, aby przejść z cyklu retox do cyklu detox, bo komórki działają w dwóch cyklach. To są cykle tak zwane RA, czyli retox, RD. Retox, detox. Jeżeli komórka pracuje bardzo intensywnie, to bardzo wiele substancji, cześć Jasiu, bardzo wiele substancji toksycznych i w tej komórce, i wokół tej komórki się rozkłada, ale dopóki ona pracuje, nie jest w stanie sama się oczyścić, nie jest w stanie się zregenerować. Jeżeli organizm nie dostanie tego neuroprzekaźnika, jeżeli receptory nie dostaną tego neuroprzekaźnika hamującego, to ona nie dostaje pozwolenia na przejście w fazę detoks. Dzięki takiemu właśnie muchomorkowi receptory GABA dostają sygnał do tego, żeby organizm wszedł w fazę regeneracji komórek. Dlatego, między innymi dlatego właśnie Amanita muscaria, od kiedy tylko człowiek pojawił się na tej planecie, to towarzyszyły mu różne enteogeny, a ten zdaje się najpoważniejszym i najważniejszym. Więc kiedy człowiek takiego grzybka spożywa, jego organizm się regeneruje się jego układ nerwowy, regenerują się połączenia nerwowe, regeneruje się umysłu. W związku z tym Amanita muscaria w kulturze zwana była ambrozją, somą, pokarmem bogów, źródłem nieśmiertelności. Już sama nazwa Amanita, Manita, Martita ma związek ze słowotwór Mati ma związek ze śmiercią, czyli już w samej nazwie zakodowana jest pewne właściwości związane z przedłużaniem ludzkiego życia, z regeneracją całego organizmu. No dobrze, wszystko fajnie. Ale jak też takiego grzybka przygotować do pracy z nim? To jest oczywiście, mówię o takich chemicznych właściwościach tego grzyba, ale to jest dopiero początek naszej przygody, bo tak naprawdę przygoda zacznie się, jeśli zaczniemy analizować, jaką cząstką jest muscymol i zaczniemy analizować jego potencjał do przenoszenia różnego rodzaju informacji i intencji w głąb naszego systemu nerwowego i energetycznego, ale o tym za chwilę. Kiedy już takiego pięknego grzybka w lesie zerwiemy i kiedy, co bardzo ważne, podziękujemy Matce Ziemi, Matce Naturze, Pachamamie, możemy zresztą używać prostszej, bardziej swojskiej nazwy. Nie musimy mówić Matka Ziemia, możemy mówić
tak jak zwykliśmy nazywać kobiecą, żeńską energię w naszej kulturze, a ja we wszystkich starożytnych językach to była dusza, mar. Ma to związek zawsze z ziemią. Mar Aja, Maryja. Możemy mówić Matka Ziemia, możemy mówić Pachamama, możemy mówić Maryja. Nie ma to większego znaczenia. Chodzi wszystkim o to samo, o wielką, piękną, wspaniałą, kobiecą energię bijącą z centrum Ziemi, która programuje nas dzięki tym grzybkom, która daje nam wytchnienie, radość, która opiekuje się nami, która leczy nasze pola informacyjne. Więc kiedy już takiego grzybka zerwiemy, musimy go ususzyć, żeby on się nadawał do jakiejkolwiek dalszej pracy. Pomysłów na suszenie grzybków jest tyle, ile ludzi ich używa. Każdy ma właściwie swój. Niektórzy mówią, że lepiej suszyć na słońcu, niektórzy mówią, że lepiej suszyć na cieniu. Badania pokazują, że rzeczywiście taki grzyb suszony na słońcu przez 11 dni ma trochę więcej muscymolu, ale za to suszony w cieniu ma trochę mniej kwasu i butonowego. Niektórzy polecają przypiekanie go w piekarniku w temperaturze 70 stopni. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja będę mówił tylko i wyłącznie o tym sposobie moim, bo tylko za niego mogę wziąć odpowiedzialność. Wiem, że jest bezpieczny, skuteczny, wiem, że działa. Wiem, że tak wysuszone grzyby mają bardzo wysoki potencjał energetyczny i bardzo wysoki potencjał medyczny. Najpierw grzybka należy oczyścić. Ja raczej staram się go nie moczyć. Biorę szmatkę, przecieram delikatnie z tych wszystkich tutaj śmieci, okruszków, które mogły się zgromadzić. No jeżeli rzeczywiście zabrudzone są te blaszki, to się rzadko zdarza, ale nieraz też, no to czasem trzeba to umyć. Ja jednak wolę mimo wszystko umyć, bo grzyby rosną nisko, no nie wiadomo kto tam siknie na to. Więc przynajmniej górę zawsze przecieram. Jeśli jest mocno zabrudzony dół, to też staram się to delikatnie przetrzeć. Ucinamy ten trzonek. Ucinamy, albo on zresztą bardzo pięknie odchodzi nam sam. O, możemy go wykręcić. Teraz widzimy, czy taki grzybek jest robaczywy, czy jest nierobaczywy. Jeżeli jest robaczywy, to ja wykrawam środek, bo niekiedy dalej nie. Robaczywych grzybów nie suszymy. Jeżeli nie, to dzielimy go na 4 części. A 4 cząstki, o, patrzcie, to wygląda jak Eucharystia. Dzielimy takiego grzybka na 4 części i takie czapeczki wkładamy do suszarki, do grzybów, gdzie grzyby suszą się minimum 5 godzin. Minimum 5 godzin. To też zależy od suszarki, ale w każdym razie wysuszony grzybek, tutaj pokażę takiego wysuszonego grzybka, jak on wygląda. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było ostro. No dobra, nieważne. W każdym razie wysuszony grzybek wygląda mniej więcej tak. Dobrze wysuszony grzybek musi się złamać jak ciastko. Musi chrzęścić. Te jeszcze nie są, znaczy one były dobrze wysuszone, ale długo leżą tutaj już na tym talerzyku, więc troszkę są zawilgotniałe. O, ten jest świetny, wysuszony, on się kruszy jak ciasteczka. Po 5 godzinach suszenia przekładamy te grzybki do papierowej torby, odkładamy w ciemne miejsce bądź zamykamy w słoiku i teraz rozpoczyna się czas kuringowania tychże grzybów. Kuringowanie jest bardzo ważnym procesem, choć niektórzy tego nie stosują, powiem szczerze.
Co nam daje kuringowanie? Kuringowanie przede wszystkim powoduje rozłożenie się takiej substancji, która znajduje się w każdym, znaczy właśnie nie znajduje się w każdym grzybku. Zaraz też o tym powiem. Takiej sytuacji, która śladowo może występować w niektórych grzybach. Kiedyś pojawiły się takie badania naukowe wskazujące na to, że w muchomorach mogą znajdować się śladowe ilości hydrazyny, hydrazyna nie jest to przyjemna substancja. Jej występują naprawdę, jeżeli w ogóle, to bardzo małe ilości, ale hydrazyna rozkłada się właśnie w takim grzybie mniej więcej około miesiąca czy do 2 miesięcy. Tak robiono raczej w kulturach dawnych, w kulturach antycznych, że te grzyby kuringowano, więc ja się zasadniczo tego trzymam, choć zdarza mi się też jeść grzyby od razu wysuszone i powiem szczerze, nigdy nie odczuwałem żadnych najmniejszych dolegliwości związanych z tym. Ale skoro tak kiedyś robiono, no po coś to robiono, więc ja przestrzegam tego. Grzyb wtedy spokojnie się dosusza, resztki kwasu ibuttenowego się być może rozkładają. I takiego grzybka możemy już zacząć medycznie spożywać. Jak spożywamy? Zaraz opowiem.